Castle jest uważany za jedną z najładniejszych wiosek w Anglii. Na niewielką społeczność składa się tylko 47 domów położonych między porośniętymi lasem pagórkami, a pełno pstrągów rzeką Bybrook. Jeśli chodzi o historię tego miejsca, to sięga ona daleko wstecz. Już w czasach przed Chrystusem zamieszkiwały tutaj plemiona Brytów, którzy zbudowali tutaj fort obronny. Następnie pojawili się tutaj Rzymianie w I wieku naszej ery, którzy także zbudowali tutaj różnego rodzaju obiekty. Między innymi znaleziono tutaj ślady łaźni, a także tak zwane pewnego rodzaju willi. Rzymianie zbudowali fort na terenie Castle, ponieważ przebiegała tu Fosseway, czyli rzymska droga z terenu obecnego Exeter do Lincoln poprzez m.in. Bath and Leicester. Był to ważny trakt wojskowy. Jedna teoria mówi, iż była to droga tuż przy linii frontu podboju Brytanii przez Rzymian. Po Rzymionach Castle przejęli Saksonowie około roku 577. Przez następne 3 stulecia żyli oni dosyć spokojnie. W IX wieku miały miejsce walki Saksanów z Duńczykami, którzy próbowali podbić Anglię. Podbój Anglii z kolei udał się Wikingom i wtedy Castle został przekazany jednemu z kompanów Wilhelma Zdobywcy. Następnie w wyniku małżeństwa wieś dostała się pod panowanie rodziny Dunstanville. Najbardziej znanym członkiem tej rodziny był Walter de Dunstable, który udał się na krucjatę z prawdopodobnie 200 innymi angielskimi rycerzami. Jednak nie powrócił z tej wyprawy. Jego pomnik nagrobny możemy podziwiać w kościele świętego Andrzeja. Wiadomo, że w XII wieku znajdował się tutaj zamek, który funkcjonował tak gdzieś do początku wieku XIII. Prawdopodobnie nazwa tej miejscowości, czyli Castle pochodzi od tego zamku, przy czym drugi człon tej nazwy, Camp, prawdopodobnie oznacza małą dolinkę. Okres prosperity Castle przypada na wiek XV, kiedy wielu mieszkańców zajmowało się włókiennictwem i większość domów, które tutaj widzą Państwo wokół mnie, są to domy tkaczy. Wzdłuż lokalnej rzeki znajdowały się różnego rodzaju młyny czy folusze. Następnie doszło do zmniejszenia nurtu rzeki, co wpłynęło na upadek działalności tkaczy w tej miejscowości. Co ciekawe, w Castle ostatnie budynki zbudowano na początku XVII wieku, czyli najmłodsze budynki mają około 400 lat lub więcej. W średniowiecznym Castle najważniejszym dniem targowym w roku był Dzień Świętego Jerzego. Natomiast cotygodniowy targ odbywał się w poniedziałki, gdzie sprzedawano sukna, mięso, warzywo z serii masło. Teraz możecie Państwo zobaczyć Market Cross, który został zbudowany w XIV wieku dla uczczenia nadania miastu przywileju odbywania cotygodniowych targów. Obok Market Cross znajduje się takie stopnie. Służy oni do wsiadania i zsiadania z konia. Stopnie te określane są jako Buttercross. Jest to typowy element dla angielskich miast targowych. W dawnych czasach wykładano na nich różne towary jak mięso, warzywa czy nabiał. Przy głównym placu Castle znajduje się także sklepik samoobsługowy, który bazuje na zasadzie uczciwości. Można tam kupić m.in. domowej roboty ciasta. W centrum wsi jest także miejsce, gdzie można kupić domowej roboty lody. W średniowieczu w Castle znajdowało się 7 lub 8 zajazdów. Obecny biały budynek pubu White Hart jest jedynym, który zlokalizowany jest na tym samym miejscu. Drugi pub przy placu głównym to The Castle Inn, który pełni m.in. funkcję miejsca odpoczynku dla pielgrzymów. Drewniany budynek, który przypomina w stylu mur pruski, był siedzibą sądu. Po sąsiedzku zaś zamieszkiwali strażnicy prawa.
Castle Cam w średniowieczu był jednym z głównych producentów tkanin, szczególnie białych i czerwonych, które służyły do wyrobu uniformów rycerzy. Widzą Państwo ulicę Water Lane, gdzie mieszkał najważniejszy tkacz w mieście. Historia kościoła świętego Andrzeja sięga XII wieku, aczkolwiek obecnie najstarszą częścią świątyni jest wieża zbudowana w drugiej połowie XV wieku. Kościół został znacznie przebudowany w połowie XIX wieku. W świątyni znajduje się pomnik członka rodziny, która ufundowała zamek w Castle Cam w 1140 roku. Chodzi tu dokładnie o Waltera de Dunstanville, który był baronem i rycerzem. Jest on przedstawiony ze skrzyżowanymi nogami, co symbolizuje udział w 2 krucjatach. Natomiast dwunach dzierży miecz, co świadczy, że zginął podczas walki. Było to w roku 1270. W kościele świętego Andrzeja znajduje się także zegar bez tarczy z roku 1380. Został on zbudowany przez lokalnych kowali. Jest to jeden z najstarszych zegarów w Anglii. W historii Castle Cam istnieje także wątek polski. W czasie II wojny światowej znajdowało się tutaj lotnisko, na którym trenowali piloci RAF-u. Po wojnie na terenie lotniska w latach 1946-48 zbazowano polskich, zdemobilizowanych żołnierzy, którzy nie mogli wrócić do ojczyzny. Obecnie na tym terenie znajduje się tor wyścigowy dla sportów motorowych. Gościli tu m.in. Ayrton Senna i Nigel Mansell. Za mną możecie Państwo podziwiać tak zwany Manor House. Jest to budynek, który powstał w XIV wieku, aczkolwiek później był wielokrotnie przebudowywany. Obecnie mieści się tutaj hotel otwarty w latach 70. XX wieku i ceny są dosyć wysokie. Jest to także miejsce na różnego rodzaju imprezy typu wesela. Wokół Manor House znajduje się piękny park.